Podróżując po Australii, nauczyliśmy się wielu rzeczy. Jedną z nich jest to, że ostrożność jest kluczem do bezpiecznej przygody. Czasami jednak chęć przeżywania niezapomnianych chwil i emocje mogą nas ponieść. Ale zanim opowiemy Wam o najgłupszej rzeczy, jaką zrobiliśmy podczas naszej podróży, rozpocznijmy nasz dzień w obozie Kodli. Witamy w 2024. Do siego roku! Wszystkiego dobrego w nowym roku. Jak ci się Sylwester udał? Kiełbaski były dobre, chociaż dosyć ostre. Szampan okazał się winem czerwonym. Całkiem Nie wiem, jak myśmy go kupili. Nisko było super. No, ale plan teraz jest taki, że złapać śniadanie, ubrać się i wyruszyć na wyprawę. Mimo że świętowaliśmy Sylwestra do późna, wstajemy wcześnie i zaczynamy dzień od przygotowywania śniadania. Proste życie obozowe przynosi nam wiele radości i spokoju. Już po śniadanku. Zaraz ruszamy ku przygodzie. Tomek, co dzisiaj zorganizowałeś? Jaką przygodę? Dzisiaj będziemy zwiedzali jaskinie. Jaskinie, które nazywają się jaskiniami śmierci. I my tam idziemy. Piszą, żeby nikt nie chodzi tam w trakcie przypływu. My tam idziemy w trakcie przypływu. Piszą, żeby uważać na krokodyle. Nie zamierzamy uważać na krokodyle. Także taki plan na dzisiaj. Wcinam właśnie marchewkę i... Tomcio, co wcinasz? Marchewkę. Jak ten film się nie opublikuje, to znaczy, że mogliśmy popełnić jakiś błąd po drodze. No ale mamy plan iść sobie z buta do jaskiń, wzdłuż w linii brzegowej, na plażę, na ukrytą plażę. Także zaraz się szykujemy i ruszamy. Jeszcze wam tylko pokażę, jak wyglądają moje buty po wczorajszym łażeniu. 3 kilometry na klify. Gotowi? Masakra, patrzcie na to. Pod tą warstwą piachu i błota one były czarne. Epickie, nie? Na razie ignorujemy problem. Na razie buty pasują do podłoża, także jest spoko. Tego dnia postanowiliśmy odwiedzić jaskinię Talia oraz ogromny krater w klifie zwany The Tap. Obie te atrakcje znajdują się przy oceanie, zaledwie 7 km od naszego obozu. To tylko 10 minut jazdy samochodem, ale my postanowiliśmy wybrać się tam na piechotę. Droga na początku była przyjemna. Słońce za chmurami i cisza towarzyszyły nam w marszu. Ale gdy dotarliśmy do głównej drogi prowadzącej do jaskiń, zaczęło się. Samochody, kurz i brak bezpiecznego pobocza, a na dodatek słońce wyszło za chmur i zaczęło porządnie grzać. Musimy się posmarować kremem przeciwsłonecznym. Teraz kurz przylepiał się do nas jeszcze bardziej. Byliśmy też jedynymi osobami, które szły tutaj pieszo. Wszyscy inni wybierali samochody, a to nasza trasa, którą przeszliśmy. Jak widzicie, jesteśmy prawie na miejscu, ale jak to na klifach bywa, wiało koszmarnie. Tomku, nie podchodź do krawędzi. Przeszliśmy tu drogą gruntową. Trochę nam zakurzyli ci ludzie tutaj.
Ale daliśmy radę, każdy nam przeżył. 5. Schodzimy na dół. Schody solidne. No, wygląda to całkiem przyzwoicie. Musimy się zorientować, czy jest przypływ, czy odpływ, bo nie wiemy. Zorientujemy się i wtedy zdecydujemy, co robić. Niesamowite wybrzeże. Patrzcie, jakie te głazy są ogromne. Musimy koniecznie poeksplorować tutaj. Znaleźliśmy jedną z jaskiń Talia. Ta konkretna nazywa się The Woodshed Cave. Została wydrążona przez fale morskie w granitowych i wapiennych klifach. Chodźcie do środka. Ale ładnie. Ale to ładnie. Co sądzisz, Ocio? Świetnie. Nie, chyba tam nie będziemy schodzić. To chyba woda aż podpływa, ale Tak mi się wydaje, no. Ale tu jest ładnie. Dobra, to wygląda, że jest odpływ. Nie ma tutaj za wiele wody. A w zasadzie do tego miejsca, do miejsca, gdzie są te glony, nie ma w ogóle wody. Tam się zaczyna trochę woda. Ale się ślini, nie? Dzielny psi podróżnik. Ta jaskinia w czasie przypływu może być całkiem zalana. Na szczęście był odpływ. Zobaczcie też sufit. Przypomina plaster miodu. To jest taka glina. Glina, ale wymieszana z piaskiem. Tak jest koniec jaskini. Tak jest tu. Jest tu strasznie stromo. W zasadzie prawie cały czas walczy się o życie, nie? patrzcie, jaki jest spadek. Już mam wychodzić? No tam stań, gdzie jest trochę bardziej równo. Niezła akcja. Ale chcę mi zrobić ujęcie. Zobaczymy, jak wyjdzie. Dobra, to idę. Ale ja się nie ruszam. To teraz ja. No, dajesz, dajesz. Już gotowe. No, udało się. Najtrudniejszy odcinek za nami. Akceptuję moje buty. Akceptujesz? Są dobre? Marłam. Chyba działają. Są w porządku? Działają? Ale trochę stresujące, nie powiem. Trochę też tak śmierdzi glonami. No bo tu odpływ, tak? I tutaj tak się osadziły. Będziemy eksplorować dalej. I fajny też tu kolorowe kamienie. Dobra. To tutaj mamy piknik pod wiszącą skałą, tylko bardzo nisko. Nawet całkiem wygodnie. Świetne miejsce. Jak widzicie, ocean coraz śmielej wdziera się w głąb lądu. Powoli nadchodzi przypływ. Czas ruszać do kolejnej atrakcji. Idziemy na górę teraz, tak?
Wrócimy tu na tę skałę, ale pójdziemy najpierw poszukać sinkhole. Dobra. Fajnie, tu podoba mi się, że tu przyszliśmy. Teraz kierujemy się do kolejnego cudu natury. Nazywa się The Tap. Opowiemy Wam więcej o nim, jak tam dotrzemy. Musimy przejść ponad kilometr, ale na szczęście możemy iść wzdłuż klifu, a nie pylistą drogą pełną samochodów. Jesteśmy przy The Tap. Teraz szukamy sposobu, żeby zejść na dół. Słyszeliśmy, że są tu jakieś schodki, ale... Chwileczkę. Nie mówcie, że... Serio? To wygląda nieźle. No, w domu może. A potem... A, i są schodki wycięte, patrz. No. Coś Chyba zejdziemy, nie? O ja. Zejście. Nie jest zbyt trudne, wydaje się być trudne. No, Ale ten korzeń bardzo pomaga. no. Można postawić nogi. Trzyma się tu całkiem nieźle. Chodzi się ładnie. No. A ty schodzisz? Schodzę. Chciałam się odsuń, jakby przypadkiem grawitacja zadziałała. Ja chyba tyłem zejdę. Przodem. Jak uważasz? Mi było łatwiej przodem. Trochę plecak się zaczepia. Ola jest kolejna. No. Najważniejsze to trzymać się korzenia, Olcio. No, dobrze. Idzie nieźle. No. I udało się. Brawo! Tadam. Dobra robota. Ja już tutaj zostanę. Właśnie takie wycięte. W korzeniu schody tam. Tu na górę, trochę pod słońce. I cyk. To jest The Tube. Czyli wanna w sumie. Jeśli się to tak przetłumaczy. Wielka wanna. O, chodź szybko. Ojejku. Ty, to jest zajebiste. O wow! Jakie Wygląda, śliczne! Jakby ta woda tak naprawdę mogła Mogła, wejść tutaj, no. nie? Trzeba chyba podejść troszkę, co? Weszliśmy do tuba. To jest taka miska. Zapadnięta taka dziura, nazywa się to sinkhole. Część, tak jakby sufit tej jaskini się zapadł i otworzyła się taka przestrzeń, do której można zejść. Tam weszliśmy po takim przygotowanym drzewie. Ciekawe jest to, że tutaj widać po prostu ten ocean. Widać tą wodę, ale to nie tylko to jest ciekawe. Zobaczcie to. Gniazdo pszczół albo os. Ale jakie piękne. To takie gniazdo naturalne. ogromne, nie? No. Tak wygląda, a my wyglądamy tak. Chciałam nagrać bliżej, z bliska ocean. Tak na razie nie chlapie. Ale jak coś to wiej. Chociaż jedno z nas było. Ale patrz jakie ładne kolory. O, tu już ślisko. Tam gdzie to mokre, to trochę śliskawo. Świetne to jest. No tu można by się zsunąć prosto do oceanu, który cię zabierze. Tu są fale. Niesamowite. Idziemy po takim trochę bardziej suchym.
Ho, ho, ho. Wspaniałe miejsce. Jesteśmy w The Tap, czyli w wannie. To zapadlisko ma 10 metrów głębokości i 15 metrów średnicy. Jest ogromne. Super, że można było zejść tu na dół. Tamcia! Ale to czadowe. Nagram, jak będziecie wdrapywać. Najważniejsze to trzymać się tego korzenia. To sobie wchodzę tędy. Trzymam się korzenia. A Tomek pokaże resztę. O, świetnie jest. Cudownie. Fajne miejsce. Chodźcie, będziemy na tę stronę, zobaczymy jak wygląda. Dobra. Co? Ale ta część wężuje, naprawdę. Może ona jest cienka, bo to jest już ta część, co się podmywa. Może mi się podoba. To ja nie idę. Też się buja, nie? Nie wiem, może. Wszystko jakby się bujało, nie? Jak na tym skaczesz? Może. Jesteś w sumie pod sinkholem. O wow! Ale strzeliło. Jeszcze raz. Ta, buja się. Buja się. Wygląda na to, że stoimy na skale, która jest od spodu całkowicie podmyta przez wodę. Cała ta czerwona skała pod nami to język, który unosi się nad wodą, drżąc, za każdym razem, gdy fala w niego uderza. Część bliżej wody jest jeszcze cieńsza, więc Tomek natychmiast wyczuł wibrację. Że to wszystko, cała ta skała tutaj, jak się po nie chodzi, jak się podskoczy, to się buja. Jak tutaj była wyższa bardziej, nie? taka fala, No. uderzyło, aż tak wyskoczyło, to tutaj było czuć rezonans, No. jeszcze z wiatru To dziwne, nie? dodatkowo. Woleliśmy nie testować wytrzymałości tej cienkiej, drgającej skały, więc szybko się z niej zmyliśmy. Mi się wydaje, że trzeba chyba włączyć motorek i spadać do obozu, nie? Zawracamy, ale nie mamy ochoty iść pylistą drogą. Wpadliśmy na pomysł, żeby wrócić wzdłuż wybrzeża po kamieniach,
a najbliższe zejście na plażę było przy drewnianych schodkach przy jaskini. Można przeskoczyć jeszcze. Rozbiec i hop. Nie, ja nie umiem skakać. No dobra, to jedziemy. A ty jak chcesz, to idź. No to mogę ci nagrać, jak skaczesz. Jak tu przejdę, to ty możesz tam skoczyć. I tak wzdłuż cię nagram, jak skaczesz. Chcesz? Przechodzimy? A myślę, że to jest takie, że się jeden zaskoczy, a to zjedzie. Nie powinny, no. Na pewno tam ludzie łażą po tym. Niezły skok. Ale musimy przyznać, że po kilku dniach na klifach nasza ułańska fantazja wzięła górę. Niestety, miało to swoje konsekwencje, o czym zaraz się przekonacie. Jakie były jego pierwsze myśli po skoku? Zaraz usłyszycie je od niego samego. Nie wiem, czy nie nagrałaś, ale to nie było z Widziałam. tylko zgubiłem okulary. O nie. No, Ale które? przeciwsłoneczne. Ale już nie znajdziesz? Wpadły? Nie ma szans. Widziałam. Nagrał. Znaczy wiesz co, nie było widać wszystkiego. Bo tak wyglądało, że utknąłeś tam. Trochę błąd, bo nie wracać tą samą drogą. No. No ale to teraz wiesz, a wtedy... Mogłem sobie uszkodzić nogę. Musimy jasno przyznać, że Tomek w przypływie adrenaliny zdecydował się na skok, który mógł skończyć się tragicznie. Zawisł nad 2-metrową szczeliną prowadzącą prosto do wzburzonego oceanu. Skok okazał się o wiele bardziej niebezpieczny niż początkowo myślałam. O kurde, to ona jest szeroka, Tomek. To jest praktycznie z 1,5 metra, nie? Tak, Tak wygląda. jest szeroko, no. Tomek stąd skoczył z sukcesem. A stąd miał małą czkawkę. O, i gdzie to było? Gdzieś tu. Gdzieś tu, A, no. ale spadek jest wysoki, patrz. Tu Wiem, różnica jest ostra, no. Ja musiałem skoczyć z tego tu, No, ale jakbym skoczył tam i odbił się tu, ty byś nie złapał, to bo bym nie tu... miał się czego złapać. bo to- Jak był niższy, No, to bym tam wpadł. też wpadł do środka. Musiał iść tu. Przy tych kamieniach. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, ale ta sytuacja pokazała nam, jak łatwo można wpaść w tarapaty. Przygody są niesamowite, ale zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Jedna zła decyzja może zmienić wszystko. Po prostu nie uszkodziłem, ale muszę mieć, niech to będzie nauczką, żeby nie robić nic głupiego znowu. Że No, szkoda, że musimy jeszcze maszerować 4 km. oj. Patrz jak wskoczył cały, Nie chcę jak nie bo tam jest chyba głęboko. Oh yeah. It's look deep also. No, skoczył cały. I co, myślisz, że da się tutaj wrócić? Czy też na przypale trochę? Nie no, pójść tędy się da, tylko Wspiąć na tam gdzieś górę? nie utkniemy. Nie będziemy mogli się wspiąć. Krótki postój, namoczenie nogi i podziwianie widoków.
Próbujemy znaleźć wyjście z tej plaży. Szliśmy wzdłuż klifów. Nie wiemy, czy się uda tędy. A nie chcemy już trochę skakać nauczeni doświadczeniem, więc zobaczymy, czy nie trzeba będzie zawracać. Co? Mi się wydaje, że ten odcinek to przejdziemy do tego. No. Tam, nie? Tylko to jest tam dalej. Chodźmy stąd, bo tu może wejść woda. Niestety, nie udało nam się dojść tą drogą do obozu, więc musimy zawrócić aż do schodów. Jest przypływ i nie możemy iść dalej po skałach. Wracając, mamy czas, żeby naprawdę przyjrzeć się otoczeniu. Brzeg przy jaskiniach Talia to niesamowite skalne formacje w różnych odcieniach, od głębokiej czerwieni po jasne beże. Między nimi znajdują się naturalne baseny skalne, wypełnione wodą morską. Każda skała wygładzona przez wiatr i wodę tworzy wyjątkowy krajobraz. Co to jest te kuleczki? Kuleczki to nie wiem. Jak podzwony? To tak chrupie jeszcze. Rockpool w kształcie serca. I tak dochodzimy z powrotem do schodów. Jeszcze tylko 7 km po piaszczystej drodze i jesteśmy w obozie. Jeśli chcecie być z nami na kolejnych wyprawach i przeżywać przygody pełne emocji, subskrybujcie nasz kanał Przygoda Australia. Każdy odcinek to nowe wyzwania. Dziękujemy też za komentarze i łapki w górę. Wasze wsparcie wiele dla nas znaczy. Do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!